Cześć! Dziś na warsztacie mam przedwzmacniacz lampowy prosto z AliExpress. Na aukcjach opisywany jest on jako Wada Shigeru lub Marantz M7. W zestawie miałem wszystkie elementy, oprócz triów małej mocy. Przy montażu tego zestawu wspomogę się podstawką montażową Rebel Technology. Płytka jest tak duża, a sam układ dość prosty, więc montaż elementów można w zasadzie rozpocząć od dowolnych elementów. Zaczynam od złączy zasilania. Następnie lutuję duży tranzystor z filtra zasilania. Kolejne elementy to diody, prostownicze oraz duże kondensatory elektrolityczne. Kolejne elementy to kondensatory foliowe, niebieskie i czerwone wimy. Następnie uzupełniam płytkę o rezystory. Rezystancję sprawdzam miernikiem i umieszczam je w odpowiednich miejscach na płytce drukowanej. Zabieram się za lutowanie ich końcówek do pól lutowniczych. Obcinam końcówki obcinaczkami do drutu. Teraz umieszczam na płytce podstawki pod lampy elektronowe. Lutuję ich wyprowadzenia do pól lutowniczych. Na zakończenie przeprowadzam inspekcję wizualną płytki. Wszystko wygląda ok. Myję płytkę cleanserem PCC15. I gotowe. Można próbować uruchomić układ. Po podłączeniu napięcia żarzenia lampy ładnie się świecą. Płytka przedwzmacniacza jest częścią większego urządzenia. Jest to niezgrabne metalowe pudełko z przełącznikiem wejść, regulacją głośności oraz wskaźnikiem wysterowania na lampach elektronowych. Po podłączeniu na wejście sygnału sinusoidalnego na wyjściu przedwzmacniacza otrzymuje ładny, niezniekształcony sygnał. No i to by było na tyle. Przedwzmacniacz działa, lampy świecą, a sygnał wygląda naprawdę przyzwoicie. Czyli można powiedzieć, że sukces. Pamiętajcie tylko, że takie układy to nie zabawki. W środku występują wysokie napięcia, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Także lutownica w dłoń, ale głowa na karku. A jeśli coś nie działa, to wiadomo, to nie błąd, to feature albo po prostu zimny lód. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym projekcie.